Cześć, jestem dziś na działce, aby ostatecznie dokończyć wycinkę drzew, które rosną wzdłuż drogi celem wytyczenia zjazdu, czy też wjazdu na tą właśnie działkę. Jak widzicie, kilka drzewek, a właściwie drzew udało mi się już powalić, ale został mi jeszcze taki oto fragment, którym zajmę się właśnie dzisiaj. Musicie wiedzieć, że wycięcie takich drzew dosyć sporych jest bardzo uciążliwe, tym bardziej, że trzeba uważać na linie energetyczne, na powiewy wiatrów, na to, aby upadające drzewo ukierunkować w odpowiedni sposób i zobaczcie, ile tego materiału później jeszcze trzeba usprzątnąć. Trzeba też uważać, aby drzewo nie spadło na drogę. Trzeba się też odpowiednio przygotować. Tutaj jest moje tymczasowe stanowisko do odpoczynku, bo takie jest niezbędne. Tutaj wszystkie moje narzędzia. Jest lina, jest piła, rękawice, toporek, piła elektryczna, bardzo nieprofesjonalna. Później Wam powiem dlaczego. Takie nożyce do gałęzi, oczywiście przedłużka i najważniejsze, okulary. Bez tego nie zaczynajcie roboty. Takie wycinanie dolnych gałęzi piłą elektryczną, co widzieliście przed chwilką, wcale nie jest szybsze i ekonomiczne. Lepiej wykonać to takimi nożycami do gałęzi. Moja pilarka elektryczna to bardzo słaby sprzęt marnej jakości, made in PRC, i taki sprzęt nie nadaje się do takiej właśnie dużej wycinki. Tą pilarkę zdecydowanie trzeba oszczędzać, aby dało się nią cokolwiek jeszcze później wykonać. Dlatego do dolnych gałęzi najlepsze takie nożyce. Aby mieć jakąkolwiek kontrolę nad upadającym drzewem, najlepiej wykonać sobie taki żas podcinający, czyli klin.
nie tniemy drzewa do samego końca, musimy zastosować tak zwaną zawiasę. A ja sobie tutaj jeszcze rozpiąłem dodatkowo taką linę, aby mieć pewność, że drzewo upadnie tam właśnie, gdzie chcę. No dobrze, tak przygotowane drzewo na pewno nie spadnie mi tutaj na ulicę. Będę miał nad nim jakąś kontrolę. No i teraz wystarczy użyć siły własnych mięśni. Ja to drzewo pcham w odpowiednim kierunku, tak aby upadło tam, gdzie chcę. No i jak widzicie, ono się totalnie poddaje i spada w to miejsce, które chciałem. A tutaj już przedostatnie drzewo, które mam do obalenia, zastosowałem dźwignię z mojej nogi. No i jak widzicie, ono również poddaje się siłą moich mięśni, tym razem nóg. Nie idzie to tak prosto, ponieważ na górze blokują go jeszcze gałęzie. Ostatnie już drzewo, z którym mam troszkę więcej problemów. Za chwilkę Wam powiem dlaczego. Zerwał się dosyć porywisty wiatr, a to jest naprawdę znaczące utrudnienie podczas wycinki drzew. W takim wypadku najlepiej wstrzymać wycinkę. Dodatkowo jest tam linia energetyczna, drzewo rośnie na skarpie, a na górze blokują go inne gałęzie. No ale jakoś sobie poradzę. Na szczęście się udało. No i ostatnie drzewo jest już obalone. Wszystkie drzewa udało mi się już wyciąć. Naprawdę jest to ciężka i męcząca praca dla takiego amatora jak ja. Jak widzicie, tam płot jest uszkodzony, ale to nie przeze mnie, tylko on po prostu został przekrzywiony przez napierające gałęzie. Tutaj drzewo, którego nie będę wycinał, być może poproszę odpowiednie służby, ekipę albo z telekomunikacji, albo od energii elektrycznej, ponieważ to drzewko rośnie tutaj na skrzyżowaniu tych właśnie linii. A ja we własnym zakresie i tak tutaj oswobodziłem ten kabel telekomunikacji. No i jak widzicie, jest on teraz widoczny. Z tym płotem coś będę musiał zrobić. Na razie niech sobie tak stoi. No i zobaczmy, ile udało mi się tutaj tego wszystkiego usunąć. Spora kupa teraz masy zielonej tutaj powstała. Będę to musiał albo wrzucić do rębaka, albo no jeszcze zresztą pomyślę. Sporo drzewek obalonych. Teraz można tutaj swobodnie się przechadzać. Być może pamiętacie pierwszy film, który nagrałem na tej właśnie działce. Nie było możliwości tutaj przejścia, ponieważ te dolne gałęzie tych świerków blokowały całkowicie przejście. Tu po lewej stronie rosły leszczyny. No i jak widać, w tej chwili można się tu spokojnie przejść spacerkiem. Tutaj jeszcze kolejna kupa masy zielonej, właściwie gałęzi. To jest jeszcze kolejna praca, którą będę musiał wykonać. No ale dużo jest już zrobione, aby tutaj można wytyczyć w tym miejscu mniej więcej wjazd na działkę. Tutaj będę musiał jeszcze poprosić o wycięcie tej oto brzozy, ale odpowiedni wniosek czy też prośbę już złożyłem. Trzymajcie się. Cześć!